Witajcie! Na dzisiejszym filmie po krótkiej przerwie zapraszam ponownie do naszego cyklu Kraków dawniej i dziś. Będziemy zwiedzali z lotu ptaka Kopiec Kościuszki oraz przyległe fortyfikacje. Nie zabraknie również kilku porównań historycznych i archiwalnych zdjęć. Jak zawsze zapraszam na nasz portal, w którym znajdziecie dodatkowe zdjęcia i materiały uzupełniające do tego filmu. Link do artykułu znajduje się w opisie pod filmem. Kopiec Kościuszki to miejsce, którego krakowianom przedstawiać specjalnie nie trzeba. Warto natomiast opowiedzieć o jego historii, bowiem nie wszyscy zapewne ją znają. Kopiec znajduje się na wzgórzu Świętej Bronisławy w dzielnicy Zwierzyniec, we wschodniej części pasma Sowińca, 3 km od centrum Krakowa. Szczególnie gorąco zachęcam turystów do odwiedzenia tego miejsca. Ze szczytu kopca Kościuszki roztacza się wspaniała panorama na miasto, zakole Wisły i Wawel, a przy szczególnie dobrej widoczności można z niego zobaczyć nawet całe Tatry. Natomiast u podnóża kopca znajdują się kolejne atrakcje. W bastionie 5 jest Muzeum Kościuszkowskie. Dalej w Kaponierze Południowej wystawa figur woskowych. Całości dopełnia przyjemność zwiedzania unikatowego fortu cytadelowego, który spełnia funkcje obronne. Okalający kopiec Fort 2 Kościuszka jest jednym z najstarszych zachowanych dzieł twierdzy Kraków. Obecnie fort przechodzi długo oczekiwaną rewaloryzację bastionów zachodnich i już za niedługo częściowo zniszczone i zaniedbane, a częściowo niedostępne bastiony staną się nową atrakcją dla zwiedzających. Wrócimy do tego jeszcze w dalszej części filmu. Posłuchajcie teraz opowieści Michała o historii tego wyjątkowego miejsca. W lipcu 1820 roku z woli Senatu rządzącego Wolnego Miasta Krakowa oraz mieszkańców miasta podjęto decyzję o usypaniu pomnika zmarłemu w 1817 roku Tadeuszowi Kościuszce na wzór istniejących w Krakowie od prawieków kopców Krakusa i Wandy. Rozpoczęcie sypania kopca miało miejsce 16 października 1820 roku i było wielkim patriotycznym wydarzeniem dla krakowian. Świadczy o tym fakt, że w trakcie trwającej 3 lata budowy znaczną część prac wykonywali ochotnicy. Budowę zakończono 25 października 1823 roku. Kopcem od samego początku do dnia dzisiejszego zarządza Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie. W 1852 roku komitet odpłatnie odstąpił armii austriackiej grunty wokół kopca na zbudowanie fortu, nazwanego później Kościuszko. Fort ten jest jednym z najstarszych zachowanych dzieł obronnych dawnej austriackiej twierdzy Kraków, będąc jednocześnie nietypowym dla tej szkoły fortyfikacyjnej umocnieniem o charakterze cytadelowym. Fort Kościuszko był największym fortem obronnym twierdzy Kraków, dysponując w połowie XIX wieku 60 armatami i haubicami, 6 moździerzami, natomiast jego załoga liczyła przeszło 730 żołnierzy. Kształt fortu jest bardzo podobny do sześcioboku z narożnymi bastionami. Od zachodu 3 wielkie, a od wschodu 2 mniejsze. Projektantem fortu najprawdopodobniej jest krakowski architekt wojskowy Feliks Książarski. W latach 1907 do 1910 fort włączono do nowego rdzenia twierdzy, jednocześnie budując w jego sąsiedztwie nowe umocnienia. W roku 1936 kopiec Kościuszko wraz z najbliższym otoczeniem został uznany za zabytek, natomiast sam fort został wpisany do rejestru zabytków dopiero w 1968 roku. We wrześniu 1939 roku stacjonował w forcie 131 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej broniący przestrzeni powietrznej Krakowa. W okresie okupacji niemieckiej po upadku Mussoliniego we Włoszech Niemcy umieścili w forcie internowanych żołnierzy włoskich, po których pozostały liczne napisy na murach. Po II wojnie światowej przystąpiono do niszczenia poaustriackiego fortu na potrzeby pozyskania materiałów budowlanych, jak i zatarcia śladów obecności zaborcy. Prace rozbiórkowe trwały do 1957 roku i zdołano w tym czasie wyburzyć zachodnią część fortu. Na szczęście na skutek protestów miłośników zabytków i specjalistów zrezygnowano z tych działań. Warto nadmienić, że takiego losu niestety nie uniknął fort cytadelowy 33 przy kopcu Krakusa. Następnie fort popadł przez następne lata w coraz większą ruinę i zapomnienie.
Dopiero w około 1970 roku rozpoczęto prace adaptacyjne i przystosowanie części zabudowań do celów hotelowych. A w 1997 roku na skutek dużych ulew kopiec został poważnie uszkodzony. Jego ratowanie pochłonęło ponad 14 milionów złotych. W 2013 roku odrestaurowano mury obronne przylegające do bastionu 5 i kaponiery oraz otwarto centrum konferencyjno-wystawiennicze. Obecnie trwają prace przy rewaloryzacji bastionów zachodnich, które zostaną udostępnione do zwiedzenia w charakterze parkowym. Projekt zakłada częściowe odtworzenie muru kurtynowego, odsłonięcie i wyeksponowanie murów czoła bastionów oraz reprofilację fosy. Niestety Zarząd Budynków Komunalnych, który realizuje te prace, nie odpowiedział na nasze szczegółowe pytania o terminy i koszty tej inwestycji. Kopiec Kościuszki ma ponad 35 metrów wysokości oraz wznosi się 130 metrów nad poziomem Wisły. Na jego szczycie znajduje się platforma widokowa, która jest najwyższym punktem widokowym na Kraków. Po środku platformy umieszczono kilkusetkilogramowy granitowy głaz z inskrypcją Kościuszce. Na kopiec dostaniecie się spacerując alejami Waszyngtona, historyczną drogą forteczną od pętli tramwajowej Salvator. Dojedziecie również samochodem lub autobusem. Sam kopiec usytuowany jest w centrum zabudowań fortecznych, okalany ceglanym murem 7-metrowej wysokości i średnicy około 90 metrów, które pełnią funkcję jego muru oporowego. Od strony zachodniej w mur została wkomponowana neogotycka kaplica błogosławionej Bronisławy, wzniesiona według projektu Feliksa Księżarskiego. A jak już zwiedzicie kopiec i forty, oglądniecie panoramę Krakowa i odwiedzicie muzeum, to będzie znakomity moment, aby wybrać się na dalszy spacer do okolicznego Lasku Wolskiego. A tras spacerowych, ścieżek rowerowych oraz wielu atrakcji na świeżym powietrzu czeka na Was tutaj bardzo wiele. O tym jednak opowiemy na innym filmie w przyszłości. Tymczasem dziękuję naszym patronom, bardzo zachęcam do subskrypcji naszego kanału, bowiem marzy nam się w tym roku zdobycie pułapu minimum 10 000 subskrypcji, a w statystykach kanału widzę, że wielu naszych widzów ogląda nas, ale nie subskrybuje. Do widzenia.